Taki obraz Kościoła miał przed sobą Sobór Watykański. Jan XXIII i Jan Paweł II współpracowali z Duchem Świętym, aby odnowić i dostosować Kościół do jego pierwotnego obrazu, który nadali mu święci w ciągu wieków. 27 kwietnia 2014 roku przejdzie do historii nie tylko jako kanonizacja Jana Pawła II. Transmisja z mszy była po raz pierwszy w Polsce nadawana z napisami tworzonymi w czasie rzeczywistym, z zastosowaniem metody respikingu. Dotychczas podejmowane w Polsce próby wymagały obecności respekera w tym samym miejscu co wydarzenie. Pracowali w kabinie tłumacza bądź w sąsiednim pomieszczeniu, gdzie doprowadzony był obraz i dźwięk, a napisy były wyświetlane po sieci wewnętrznej. Tym razem wydarzenie miało miejsce na placu Świętego Piotra, a zespół pracował w studio pod Warszawą. Inne podmioty odpowiadały za obraz, napisy i ich wyświetlenie. Wszystko to możliwe było dzięki połączeniu technologii telewizyjnych i internetu. Podczas mszy kanonizacyjnej powstawały dwa typy napisów na żywo. Podczas wystąpień papieskich z przekładu mowy na tekst metodą respikingu, w pozostałych częściach napisy moderowane w oparciu o wcześniej przygotowane tłumaczenie. Przy tworzeniu napisów w Polsce pracowało dwóch respikerów, z których jeden dodatkowo pełnił rolę moderatora i korektora oraz tłumacz symultaniczny. W drugim pokoju siedział tłumacz, który miał połączenie z respikerem włoskim i podgląd na transmisję na żywo. Ja dostawałam ten tekst też z odsłuchu i mówiłam do mikrofonu narzędzia do przetwarzania mowy. Z tego powstawały napisy, które po szybkiej korekcie Łukasza trafiały na stronę internetową, z której Włosi wyświetlali je równolegle z obrazem. Mieliśmy na to 30 sekund, czyli tyle, ile Watykański Ośrodek Telewizyjny opóźnił transmisję. Kanonizacja była dla nas sporym wyzwaniem. Po raz pierwszy tworzyliśmy napisy z przekładu z języków obcych i to na odległość. To wydarzenie, wydaje mi się, pokazało możliwość zastosowania napisów w tłumaczeniach symultanicznych, na przykład na konferencjach z udziałem zagranicznych gości. Chcieliśmy być przygotowani na każdą ewentualność. Gdyby wystąpiły problemy, byliśmy gotowi tłumaczyć z respikingu angielskiego. W razie utraty odsłuchu skorzystalibyśmy z transmisji telewizyjnej w języku polskim. Msza kanonizacyjna w internecie oraz na telebimach w Rzymie była transmitowana z napisami w 4 językach: włoskim, hiszpańskim, angielskim i polskim. Nad projektem zorganizowanym przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Respikerów i Watykański Ośrodek Telewizyjny pracowało ponad 50 osób z Polski, Włoch, Hiszpanii i USA. Polski zespół, choć najmłodszy w porównaniu z doświadczonymi zespołami z Europy, wypadł bardzo dobrze. Postawiliśmy na wysoką jakość i wierność napisów. Spośród wszystkich 4 wersji językowych polskie napisy jako jedyne zawierały identyfikację mówców. Chcieliśmy, żeby napisy miały jak największą wartość dla odbiorców, dlatego wzbogaciliśmy je o dodatkowe informacje dla osób niesłyszących. Mogliśmy to zrobić, ponieważ sami przygotowywaliśmy tłumaczenie. Przygotowując się do transmisji, musieliśmy przetłumaczyć tekst liturgii na polski. Wcześniej dostępny on był po łacinie, angielsku i włosku. Wspólnie z księżmi opracowaliśmy tekst mszy razem ze wszystkimi pieśniami i modlitwami. Następnie musieliśmy przygotować słownik, wprowadzić do niego nazwiska, tytuły i słownictwo charakterystyczne dla liturgii. Premiera respikingu w Polsce miała miejsce 7 czerwca 2013 roku. Realizowaliśmy napisy na żywo podczas wydarzeń w Sejmie RP, Kancelarii Prezydenta i Biurze Parlamentu Europejskiego w Polsce. Podczas mszy kanonizacyjnej po raz pierwszy tworzyliśmy napisy na odległość i po raz pierwszy z przekładu z języków obcych. Pracujemy na stworzonym specjalnie dla języka polskiego programie Magic Scribe firmy Unicon Integral.